Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Peru, z Iquitos. Ja jeszcze zaspany, ale bez śniadania wychodzę z pokoju i jadę do portu. Jak oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że nie udało mi się załatwić wyjazdu do kolejnego kraju, bo te informacje było ciężko uzyskać, więc postanowiłem, że dzisiaj rano też jadę do portu jednego albo dwóch, albo nawet trzech. No i tam popytam, bo tutaj nie ma rozkładu, tutaj trzeba jechać i pytać. I ostatnio zaginałem tam z buta, ale teraz nie mam czasu, bo jest godzina po 9. A my do 12 mamy wyprowadzkę, więc ja muszę załatwić tę sprawę i albo zostajemy, albo łódka dzisiaj wypływa i my się wyprowadzamy, więc musimy też dać znać właścicielowi tego hotelu, więc ja biorę tuk-tuka i jadę do portu. Mam już swojego kierowcę, wsiadam i jadę. 4 km mam do tego portu. I tak najlepiej wziąć sobie tutaj gościa takiego właśnie z tuk-tukiem. Podjechaliśmy do jakiegoś portu takiego mniejszego, gdzie odpływają takie szybsze łodzie. O, lancia. Tak, no właśnie. I on tutaj jeździ, pyta, wiecie, hiszpański zna, no bo oni też do końca nie wiedzą, gdzie te łódki wypływają i skąd, no bo to, jak wam powiedziałem, nie ma żadnego rozkładu. Łódka podpływa, ładują ją kilka godzin i ona odpływa. Jesteśmy w porcie Moracho, jak dobrze wypowiadam. Jeszcze do tego głównego nie dojechaliśmy. Najpierw tutaj po drodze zahaczyliśmy ten i od razu tutaj na wejściu, wyobraźcie sobie, tu jest już port, stoją te barki. Sprzeczne informacje. Jedni mówią, którzy tu pracują, że jutro wypływa o 4. Jeden przyszedł, mówi, że dzisiaj, że łódka już stoi, idźcie zapytać. Więc wysiadamy, biorę tego kierowcę też, bo tak jest najłatwiej. On już wie, co ja chcę. I idziemy podpytać na tą barkę, czy odpływa dzisiaj, czy jutro. Idę z moim kierownikiem, ale ja tu w klapeczkach się wybrałem na coś takiego. Tu było to w nocy, mocno padało. Dobra, idziemy podpytać na tą łódkę, ale tutaj rozładunek, widzieliście? Jechał ten samochód z cementem, podejrzewam. No i też rozładunek tutaj był tego wszystkiego. Jeszcze spotkałem tam kierownika z łódki, którą płynęliśmy wcześniej. Chwilę pogadaliśmy, bo jeszcze jestem mu winny jakiś tam filmik z drona, ale to muszę, wiecie, dalej tam podkleić, dopiero mu coś wyślę. Jest tych łódek kilka tutaj, no i po prostu trzeba chodzić i pytać. Ta płynie do Santa Rosa. My z Santa Rosa przypłynęliśmy, to nas to nie interesuje. Idziemy teraz do innych zapytać. Te barki są dobre, one wszystkie są tak rozdupczone, ale one pływają, no dają radę. Dobrze, Islandia to też coś innego. Dlatego ten kierownik tutaj był, bo my tą barką przypłynęliśmy tutaj z Santa Rosa. Oni teraz tutaj robią załadunek. Ale to na pewno nie ta, musimy inną zapytać, bo ta płynie do Santa Rosa. Zobaczcie na tą, Victor Manuel, tak się nazywa. Ta to dopiero jest rozdupczona, ale tak jak wam powiedziałem, pływają. No i co, idziemy dalej pytać. I dupa z tego pomysłu, bo wypływa za 3 dni i będzie płynąć tydzień ta łajba, a co nam nie pasuje, bo wtedy jak dopłyniemy do kolejnego państwa, to będziemy mieli 1 dzień na wylot, a my jeszcze będziemy musieli przepłynąć no jeszcze kilka dni, także no ta opcja odpada zdecydowanie. Kolega coś tutaj podpytał, jedziemy teraz do jakiegoś biura, są też jakieś szybkie łodzie, ale one też nie kursują codziennie. Zobaczymy, jakie informacje tam uzyskamy. Musieliśmy się trochę wracać, bo pan już jechał tam, żeby spytać o te łódki szybkie, a ja jeszcze mam jedną informację do załatwienia właśnie w porcie obok. No właśnie inną opcję do innego miejsca, no taka alternatywa, no żeby zdążyć, bo mamy jakieś 10-11 dni, żeby dojechać na lotnisko. A jak już wiecie z naszych wcześniejszych filmów, stąd nie ma dróg wyjazdowych, więc trzeba wypłynąć albo wylecieć. Jesteśmy w porcie Masusa, no i teraz tutaj musimy połazić po tych barkach i podpytać, które odpływają. No jest ich tutaj kilka. O, patrzcie, to co wam mówiłem, to wszystko tutaj ręcznie trzeba albo załadować, albo rozładować. Kierowca idzie na górę zapytać, ja też idę za nim. Jak nie urok, to sraczka! Tutaj mi powiedzieli, że płynie. Dzisiaj nawet wypływa o 3, ale jest jakiś strajk i blokują rzekę. Wyobrażacie sobie? Blokują rzekę miejscowi, bo coś im nie pasuje i że tam trzeba stać później 2 dni. Ale oni mówią, że ten strajk nie potrwa długo, więc w sumie ja już nie wiem. Tutaj jest nawet taki plakat, że Eduardo startuje o 3,
ale nie ma go tutaj, stoi w innym porcie, więc tutaj pewnie może tylko podpłynie na pół godziny, załadować coś tam szybko i dalej, a cały załadunek jest pewnie w innym porcie, więc jedziemy znowu z moim kierowcą. Tu wystarczy, że trochę popada i już te drogi pozalewane całe. Ale daje radę naszym motorem, tuk-tukiem. Jesteśmy w trzecim porcie. No mówię wam, ogarnąć to samemu, no to za cholerę nie dacie rady. No i Eduardo odpływa ponoć, ale ja patrzę tutaj teraz przede mną i stoją 3 Eduardo. A nawet tam 4. A, i każdy ma numerek, czyli trzeba po prostu się dowiedzieć, który tam płynie. Patrzcie tutaj, o tym wam mówiłem. To jest Eduardo 7, tam jest Eduardo 2, tam jest Eduardo 10 nawet. Tam jest Eduardo znowu 2, gdzieś dalej. No ale tak, o, blachy noszą, uwaga. Tu Eduardo 7 jest napisane, że wypływa dzisiaj, więc idziemy zapytać, jak to będzie wyglądało, ile czasu, czy dalej blokują coś, bo oni chyba będą wiedzieć najlepiej. I wszystko jasne i prawdopodobnie wybierzemy tą opcję, ale jeszcze idę zobaczyć, jak ta łódka wygląda na górze. Tak wygląda pokład pierwszy do spania w sumie, ale też, a nie, to nie tylko do spania. Zobaczcie, tutaj tuk-tuki tak właśnie przyjeżdżają. No pewnie można tutaj hamak rozwiesić, ale ale ona jest spora. Bardziej tutaj pewnie, o właśnie, tutaj będą ludzie spać, chociaż tutaj wszystko jest. Widzę, że i transportują co się da, tam też widzę jakieś, bo to jest jeszcze od tuk-tuków takie coś, wiecie. Ale tutaj można się rozłożyć, no i chyba tą opcję wybierzemy, bo będzie najlepsza z tych wszystkich, bo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej wypłynąć jeszcze. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda z tej strony. O, pięknie, patrzcie. Takimi dźwigami nawet tutaj załadunek robią. O właśnie, takimi dźwigami, bo wam tylko pokazałem tutaj tą stronę. No piękna sprawa. Zobaczcie, to wszystko trzeba rozładować, bo to przyjechało skądś. No i właśnie będzie jeździć tutaj teraz w dżungli. Ale tu wszystko trzeba rozładować. Samochody, przepraszam, samochody podjeżdżają. No i te wszystkie rzeczy, które przyjechały, no to muszą być rozładowane. Dobra, idziemy. My już wracamy do miasta i jeszcze zahaczymy pewnie o te biuro podróży. W sensie tam, gdzie sprzedają bilety na łódki, te szybkie jeszcze, zobaczymy. Rozliczyłem się już z moim kolegą, 30 soli wziął, czyli 30 zł. No z godzinę z nim spędziłem, także gracias. Jestem już pod hotelem. Mamy w sumie niecałe 2 godziny, żeby się spakować i spadamy na barkę. Za 5 godzin niecałe też barka wypływa, więc na spokojnie spakujemy się, wyprowadzimy się, załatwimy jeszcze sprawy, jakie mamy załatwić i jedziemy do portu. Mari wzięła się już za pakowanie, pakuje nasze torby, a ja wyskoczyłem jeszcze w miasto. Coś mnie chrypa jakaś łapie. Muszę telefony doładować, bo podpytałem, na tej barce nie będzie Starlinka, nie mają internetu, na tamtych mieli bez problemu. Więc tutaj doładujemy sobie telefony i w razie co będziemy mieli internet. Gdzieś tam wiadomo, nie wszędzie, ale jak będziemy dopływać do takiej miejscowości, to myślę, że będzie łapało zasięg. I takie ciężarówki właśnie są ładowane w porcie, przyjeżdża towar, no i później gdzieś tam do sklepów rozładowują to, albo najczęściej właśnie, no patrzcie, nawet jajka, widzicie? To jest dobre, cała ciężarówka jajek przyjechała, no też pewnie w porcie, no bo tutaj wszystko musi przyjechać. A czyli wiadomo, że część produkują tutaj, ale no nie wszystko. Tutaj kolejny samochód pełen olei, bo takie oleje tutaj sprzedają, widzicie? Bez żadnej etykiety, bez niczego, pewnie palmowy. Tu mi wygląda właśnie na magazyn jajek i właśnie ludzie później przyjeżdżają takimi tuk-tukami i sobie ładują do siebie, do sklepów. Jestem już na miejscu i to jest nasz operator, ale są tutaj 2 takie duże, Bittel i Claro. Claro jest trochę droższe, Bittel jest tańszy, dlatego my też go wybraliśmy. No idę teraz doładować. Internet doładowany też nie jest najtańszy moim zdaniem internet w Peru. Za 10 soli, czyli 10 zł, tutaj otrzymaliśmy 7 giga. Wydaje mi się, że w Polsce za te pieniądze można dostać więcej gigabajtów. Pamiętacie ten magazyn jajek? No to właśnie tutaj jest magazyn jajek i nie można kupić 30. Ponoć trzeba kupić całe te skrzynki. Oni tutaj biorą jakby pojedynczo, widać tam po 4-5, ale trzeba kupić całą taką skrzynkę, która stoi tutaj. Ona kosztuje ponad 120 chyba złotych, kosztuje cała taka skrzynka. No bo to hurtownia. O, właśnie tutaj macie ją nawet rozłożoną. Po drodze wpadłem jeszcze szybko na taki market. O, pani tutaj mięso kroi, widzicie, wszystko bez lodówek. Daje radę, nic nie choruje. O, tutaj można coś wygrać, na to wygląda, że można pokręcić. Zaraz coś tu zakręcę. O co tu chodzi? Aha, nagrody, dobra. Idę dalej, patrzcie, tutaj tak samo, kurczaki. Wszystko bez lodówek. Zabijane pewnie niedawno, także to od razu ląduje na patelnię do gara. A chciałem iść jeszcze, tam w prawo, bo tutaj już jakiś warzywniak, a tam w prawo robią takie restauracyjne rzeczy. Zaraz wam pokażę. No nie wiem, czy się będę zatrzymywał, czy mam na to czas, czy później sobie w porcie po prostu nie zjem, jak już dojedziemy tam. Ale zaraz się przejdę, może coś wpadnie w oko takiego, że powiem, muszę to zjeść i będę jadł. Ale na razie się tylko przejdę szybko, już widzę tutaj. Ryby, no tutaj po prostu ryby są tanie i dużo tych ryb jest. Wszystko z Amazonki, z tych pobliskich rzek.
No i gdzie nie podejdziecie, to patrzcie, jakiś kurczak, jajko, ryż, no i ryby, wszędzie są ryby. Tutaj raz jadłem, 6 soli kosztuje zupa i drugie danie. Bardzo tanio, czyli 6 zł. Idę dalej jeszcze zobaczyć. Pani mnie tutaj zaczepia. Garnek zupy, te zupy oni tutaj robią po prostu wyśmienite. Nie wiem, czy chociaż raz była zupa, która mi jakoś nie smakowała mocno. Była jedna jakaś taka, że tam sam ryż był i woda, no ale to ja nie uznaję, że to zupa była. Okej, wychodzę bez zjedzenia, idę się pakować i zjem, tak jak powiedziałem. O, pani jeszcze tutaj jakieś owoce. O, patrzcie, wiecie co to jest? Owoc nerkowca. Tak wygląda. Tak, jak ja powiedziałem, zjem sobie po prostu gdzieś tam w porcie, później już na spokojnie, jak się załadujemy na barkę. Marika już nas spakowała, ja tutaj dopakowałem siebie trochę, tu jest nasza Rumunka, ona coraz większa i coraz cięższa, czyli mamy Rumunkę, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I ja mam jeszcze jeden na plecach. Nie, no świetnie. Ale idziemy jeszcze na zakupy, bo mało. Bo mało, dokładnie. Ja nie wiem, jak my tu w ogóle wniesiemy i później jak my z tym zejdziemy, a jeszcze, no tak, to nie jest końcowa trasa, którą teraz mamy do pokonania. Wyjdzie w praniu. Z racji tego, że będziemy płynąć 3 dni, a mamy już doświadczenie i wiemy, jak karmią na tych łajbach, no to kupiliśmy sobie znowu kuchenkę, bo ta ostatnio z Kolumbii nam się spaliła. Taką elektryczną, pojedynczą. Mamy garnek, mamy patelnię, więc dokupimy sobie jakiś jajek. Makarony też jeszcze nam zostały, może jakiś sos, no i będziemy sobie gotować ekstra. Jeszcze wstąpiliśmy tutaj. Marika dokupiła sobie krem, a krem potrzebny do czego? No pochwal się, Mari, pochwal się. Jak to do tego? Jest taki żółwik nowy, wczoraj był zrobiony, jest zaklejony jeszcze, także będzie odklejane dziś albo jutro i będzie trzeba później smarować. Ziemniaki już zapakowane, Mari teraz pakuje cebulę i czosnek, to najważniejsze rzeczy w tą wyprawę. Tego nie może zabraknąć, o nie! Bierzemy jeszcze 30 jajek, coś takiego. Patrzcie, dość spore jaja, to są takie XL-ki moim zdaniem. Coś takiego kosztuje 17,50 w solach. Myślę, że około 18 zł by to wyszło. Pan nam teraz zapakuje ładnie 30, myślę, że na 3 dni akurat po 10 na każdy dzień. Rano na śniadanie, obiad i kolację będziemy jaja jeść. Obiad będą ziemniaki. Z jajkiem. Ale to z jajkiem. To może braknąć w takim razie. Dokupimy po drodze w razie co. Pan nam teraz ładnie to zapakuje. O! Gracias, Płacimy jeszcze gracias. za pokój. 60 zł nas wychodziło za jedną nockę i odbieramy już nasze walizki i ciśniemy do portu. Mamy jeszcze jakieś 2,5 godziny do wypłynięcia. Tak, tym razem mniej nas wychodziło niż 60. Jeszcze mniej. Jeszcze mniej, bo zapłaciliśmy za 3 noce 160. To podzielić na 3. A, no to jeszcze mniej. No to Jeszcze dokładnie. mniej. Bo 53, 33, 333. Tak, na Tak. Bookingu mają zdecydowanie lepszą cenę, ale my rezerwowaliśmy jakby pokazując cenę przez Booking, ale na miejscu, bo tutaj było za 70, jeśli się nie mylę, pokój, a Booking miał lepszą cenę. Jesteśmy już i jedziemy. Jeszcze po drodze się zatrzymamy w bankomacie. Wcześniej jak jechałem też tam koło bankomatu, kolejka była na 20 osób, więc mam nadzieję, że teraz nie będzie i wybierzemy trochę gotówy. A nam się trafił bardzo pierdzący tuk-tuk, jest dosyć głośno, ale nie wiem, czy to czujesz, pierwszy raz siedzę tak miękko, że po prostu aż wpadłam w ten fotel, takiego mięciuśko, no, jak w domu, jak przyjemnie. Trzeba trzymać ten plecak tutaj. O! Są mi moje Ale pieniądze, biorę 400, bo 400 można jednorazowo najwięcej wybrać w Peru, czyli 400 soli. Jesteśmy już w porcie, a nasz kierowca Marii załadowana. Eduardo 7 tam stoi, więc idziemy wnieść to wszystko. Powoli przerzucamy nasze rzeczy. Tutaj Marika mi podała trochę tych plecaków. O, śmiało, śmiało, to trochę się wygina, ale dasz radę. Chłopaki też tam jeszcze działają. Chodzi o to, że buty się ślizgają. Śmiało, śmiało, nie wyginaj się na boki, na test dawaj, no. Dawaj, dawaj. Śmiało, śmiało, dasz radę. Mari się poddaje. Mi się udało wejść, ale tutaj panowie pokazują nam, że jest ta strona łatwiejsza. O, pan tu nawet może nam pomoże z tą Rumunką. Właśnie. Tyk. Jest, dobra. I zaraz... Yeah, 1 second. A, Marcin tam pójdzie. Gracias, muchas gracias. Oj, pięknie. Gracias, gracias. Obydwoje jesteśmy.
Teraz poszukać Teraz swojego na górę! miejsca. Jacie, faktycznie ta łódź duża. Ile to tuk-tuków? Tak, to wywożą stąd. To wygląda na to, jakby tutaj jakaś fabryka była. Zobaczcie, tutaj jest taka kładka położona z drewna, z desek pozbijana, żeby łatwiej było znosić towary stamtąd. Albo zjeżdżały też tuktuki tędy, bo tam też widziałem wcześniej, jak byłem, że jest załadowane. No i łatwiej, bo tutaj są schody, ale później tej kładki nie będzie. I te jajka wylecą, to będzie jej... Trzymaj, trzymaj! Idziemy na jeszcze jedno piętro wyżej. Tutaj jednak te tuktuki wszystkie wjeżdżały i są zaparkowane, więc spać to będziemy raczej tam na górze. My gdzieś tutaj będziemy szukać miejsca, aczkolwiek nie trzeba go za bardzo szukać, bo też mało ludzi. To jest bardziej taka transportowa łódź niż do przewożenia ludzi, bo nawet tutaj nigdzie kontaktów nie ma, tak jak było tam porobione, żeby było łatwiej ludziom. Tutaj jest. A że my mamy 9-metrowy przedłużacz, to sobie poradzimy sobie z tym. Tutaj jeszcze sprzątają. Nie wiem, co oni tutaj wozili, bo zobaczcie, brud niezły tam w środku. Tutaj już szykują powoli nasz transport, żeby to nie padało, żeby to wszystko jakoś przetrwało. No będziemy wypływać za 2 godziny, więc to powinno być już gotowe. A tutaj widzicie, kolejną rozładowują. Na końcu u góry są jeszcze stelaże właśnie do tych tuktuków. Tu jest zbiornik na wodę, więc podejrzewam, że prysznice będą na dole. Mamy cały statek dla siebie. Patrzcie, tutaj kolejna łajba się rozładowuje, jakiś ciężki sprzęt. Tutaj w beczkach też coś naprzywożono, albo wywożą jakieś, nie wiem, jakieś takie pewnie nielegalne, że zakopują gdzieś w Amazonce. Tak bym obstawiał, bo pewnie takie rzeczy tutaj się dzieją, bo do utylizacji też pewnie nie wszystko tutaj idzie, no bo wysyłać no to by było drogo. Tak pozasychane bardziej to. Marcin jeszcze dorobił się roboty sprzątacza na statku. Zagadał z kapitanem. Majtek! Będzie dobrze. Ja tu posprzątam. Możemy się rozłożyć. Za darmo będziemy płynąć, jak będę sprzątał całą podróż. Dobrze, dobrze. Sprzątaj, sprzątaj. Ale z tego co widać, to nie chce schodzić. Marcin, no musisz jakąś tą, jakichś specjalnych płynów to chyba To użyć. zmywam! Na statku jest tak, że kapitana to nie interesuje, ma być czyste i już, a jak ty to zrobisz, to twoja sprawa. Mari testuje moje węzły, ostatnio była lipa i zaliczyłem glebę. Oj, Dość stromo. O, cały dach tu chodzi. okej. Jest dobrze. Tam nie wiem. No tak niepewnie tu siedzę. Zaufaj. O. Marcin testuje swój... Test liny. O, ja tu mógłbym spać, bo tutaj widzę, cały czas będę widział to, co kapitan. Rewelacja, to będzie moje miejsce, tak mi się wydaje. Chyba że będzie wiać i padać, no to tak, bo tutaj codziennie pada. Więc może być kiepsko. Ale słuchaj, mój drogi, ta lina tutaj coś, nie wiem czy ci nie... Spokojnie, bo już raz spadłem, już wiem jak wiązać. Tak? No, Gołębie kurczę po tym no tu dachu. sporo gołębi cały czas łazi. O, One tutaj właśnie jedzenie mają tam z tych ciężarówek. Jakieś zboże czy inne rzeczy. No i dlatego ich tam sporo jest. a ja mam jeszcze 2 godziny do wypłynięcia. W ogóle oni tutaj nic nie wiedzą. Nawet jakieś tam osoby się pytam właśnie tak, powiedzmy z zarządu tutaj, nie taka co pracuje normalnie. Ona mówi o 5:00. Poszedłem na dół, pan mówi o 3:00. Kierownik mówił o 3:00. Oni tutaj nawet na tej łódce nie wiedzą dokładnie wszyscy, o której wypływają, więc powiedzmy, że mam 2 godziny i lecę jeszcze kawałek w ten drugi port tutaj. On jest niedaleko, jakieś 10 minut z buta, może coś kupię. Na początku miałem kupić 3-metrowy, a jednak kupiłem 9-metrowy właśnie dla takich sytuacji, że tu jest nasz cały bałagan i będziemy mieli pod hamakami prąd. Już wiecie teraz skąd te jajka. Trzeba to wszystko poznosić z łajby. Zostawiam Marikę na łajbie. Mari coś tutaj mówi o jakiejś kawie, więc może odpali, spróbuję, czy ta nasza kuchenka działa, a ja lecę w miasto. Idę jeszcze raz podpytać kierownika jakiegoś tutaj, bo zawsze jest ktoś, kto tam siedzi przy tych papierach i się tym interesuje dokładnie, o której odpływamy, bo raczej wie. Aczkolwiek już tutaj jest spokój na tej barce, tutaj nikt już nic nie przywozi i nie rozładowuje, więc podejrzewam, że niedługo właśnie będziemy wypływać. Wiadomo, jeszcze kilka godzin do wypłynięcia, to tutaj jest duży ruch, no i był ten ruch, jak ja byłem tutaj wcześniej. Tutaj są te tuktuki załadowane na dolnym pokładzie, papier, jak coś się zachce, to nie braknie na pewno. Tutaj jest nasz kucharz, ale dzisiaj też nie będzie żadnego jedzenia. Żółwik, pokażę wam kuchnię. Jak na te standardy, to nawet czysto jest w tej kuchni. Co my tutaj mamy? Mamy talerze, też niedużo tych talerzy, bo widzę, że tutaj będzie mało ludzi pływało, w sensie takich niepracowników. O, tutaj już jakieś ryby się odmrażają, muchy chodzą, ale dobra. Idę, bo mi zostało 1,5 godziny, ale zaraz wam jeszcze coś powiem. Mojej deski już nawet nie ma, zabrana. A, kolego, ja tu idę jeszcze na dół, spokojnie, daj tą drabinę. Obserwuję tych panów już dobre kilka minut, no i jestem pełna podziwu, jak oni to robią. Niektórzy po prostu, teraz coś lżejszego chyba, już nie wiem, czy coś innego teraz ładują, czy nadal to samo. W każdym razie było tak, że biegali z tymi workami i widać było, że bardzo im ciężko, jak najszybciej chcą tutaj z nimi przebiec. W sumie ten też tutaj ma dosyć szybki krok. A tu kurczaki wnoszą na pokład, ale numer. O, zobaczcie. No właśnie, tak biegną, tutaj jakby, żeby jak najszybciej to pokonać.
No i później jeszcze tam takiego dużego, w miarę dużego kroka muszą pokonać, żeby wejść na łódkę. Siedział tam teraz jakiś inny kierownik i kierownik mówi, że wypływamy między 6 a 7. Także każdy mówi coś innego. Obiadu, raczej kolacji też już tutaj nie będzie, tak jak było na tamtej barce. Ja cały płynę. Nie będzie, dopiero jutro będzie śniadanie. No i też mi powiedział, że jest ten strajk jednak gdzieś tam po drodze i że barka będzie musiała stać jeden dzień. Także niezłe numery. To nam trochę skraca ten czas też, który będziemy mieli jeszcze do dojechania dalej. A będziemy mieli do dojechania, jak już dopłyniemy, to będziemy mieli do miejsca, z którego będziemy startować 1600 km. Widzę, że to jeszcze nie koniec załadunku tuk-tuków. Ja już to też mówiłem, jak byliśmy w Santa Rosa, też w Peru. No drogi dojazdowe do głównych portów w Iquitos, no i to one tak wyglądają. Takie chaty są w okolicach portu, no i sporo takich drewnianych domów. No i jest, wpadłem właśnie w te błoto. Zobaczcie, jak tutaj chaty wyglądają, no i w tych wszystkich domach ludzie mieszkają, po drugiej stronie tak samo. Skorzystam jeszcze z fryzjera za 10 soli, czyli 10 zł się obetnę. I to jest moja nowa fryzura. Tutaj dostać jakiekolwiek informacje, to naprawdę jest hit. No Marcin już wcześniej pytał, no to tak była już 3., 4., tak? 5. chyba, później 7. A teraz pan do mnie podszedł i mówi, że o 6 wypływamy. Także jestem ciekawa, o której finalnie odpłyniemy. Tu podpłynął inny statek, ale zobaczcie, tam wygląda jakby coś się fajczyło. Taka czarna chmura. To nieźle, to chyba jakiś budynek albo może samochód, bo aż dziwnie, że aż tak czarno. Chyba że to po prostu jakieś kominy tutaj są. A tutaj za nami czeka jakaś łódka na miejsce, na wpłynięcie. Ludzie już też powstawali, każdy czeka, żeby wyjść, a tu miejsca nie ma. Zobaczcie, ile tuk-tuków przybył samochód. Czas na kawę. Myślałam, że już poczekam na Marcina i razem ją zrobimy. Aczkolwiek wymyśliłam, że zrobię kawę Neskę, więc nie będę musiała gotować wody póki co. I tak, muszę tutaj ją znaleźć w naszych tutaj wszystkich rzeczach. Rumunka z ziemniakami na pierwszym planie jest. I tutaj jest kuchenki. Na razie nie potrzebuję. Wodę, a może z mlekiem samym zrobię, zaraz zobaczę. Tak, co tu jeszcze? Cebula jest, no to nie będzie takie łatwe znaleźć kawę tutaj. Skompletowałam już mój zestaw. Mam kubek plastikowy, rozpuszczalną kawę, podróbkę mleka, bo nie możemy w ogóle znaleźć mleka oryginalnego, to jest jakieś tam mleko po prostu z puszki, bo wiadomo, jak otworzymy w kartonie litrowe, to nam się popsuje. Woda jest, no i też wyciągnęłam kubek. W ogóle ten kubek, zobaczcie, co tu jest na nim napisane. Para, ucieczka w tropiki. Dostaliśmy w podziękowaniu od hotelu, w którym byliśmy, także spędziliśmy tam kilka dobrych dni i naprawdę nam bardzo się podobało. Cena dobra jak na Iquitos i na te warunki. Zimna woda była pod prysznicem, ale to jak tutaj wszędzie, więc to jedyny taki mankament był, ale w pokoju był i kubek, i talerze, i czajnik, także naprawdę fajne warunki, czysta pościel, no miło naprawdę spędziliśmy tam czas. No i za to, że zrobiłam filmik w ogóle, który udostępniłam na Instagramie, bo nam się tak spodobało, pan to zobaczył, no to przygotował później dla nas w podziękowaniu taki kubek od nich. Tak, no ale zabieram się za robienie kawy. Okej. Trochę przetarłam tą puszkę. O nie, to właśnie tak się słabo otwiera i później się cały człowiek lepi od tego mleka, bo ono się później tutaj właśnie wylewa. A czemu to mi dalej nie idzie? O, jest, poszło. Dobra, jednak trochę wody sobie wlałam. Najpierw rozmieszać, w ogóle dziwny kolor ma to mleko. Nie wiem, co to jest, rekonstruidada erniri coś tam, więc jakby nie wiem, co to ma znaczyć, rekonstrukcyjne mleko, czy jak to przetłumaczyć, no w każdym razie tak, no trochę smaku jest inne, ale jak Wam już wspomniałam, no nie ma takiego małego mleka, żeby móc otworzyć i przynajmniej nie znaleźliśmy w żadnym sklepie teraz. Okej, czas na test. Jedno z lepszych, jakie piłam, także taka jakby śmietanka w ogóle to wyszła z tego. Do tej pory nie czułam tego smaku, a to jest takie... No teraz widzę, że ono jest bardziej gęste niż normalnie. Dobra, muszę napisać Marcinowi, żeby więcej tego kupił. No to zdrówko! W międzyczasie zaczęło padać, w międzyczasie przestało padać, jeszcze tutaj widać trochę kapie. Zrobiłem jakieś lekkie zakupy, taką wodę 7 litrów po drodze gdzieś dokupimy. Wiemy z doświadczenia, że zatrzymywaliśmy się w tych miejscowościach, a tam wszystko było, wiadomo, troszeczkę drożej, ale nie ma co też ładować wszystkiego tutaj. Biorę jeszcze jedzenie na wynos, zupa, moi drodzy, i drugie danie sobie wybrałem, zobaczycie później, co to jest, za 6 soli, czyli 6 zł. Szybko pani to załadowała, dosłownie 3 minuty, mam już jedzenie, wracam na razie na statek, ale coś czuję, moi drodzy, że to nie będzie ostatnie moje wyjście dzisiaj. Dochodzę już na naszą łajbę, ale ja widzę, że gdzie oni tutaj do wypłynięcia, jak tutaj samochód jeszcze podjechał cały z tuk-tukami, więc to trzeba rozładować i załadować na naszą barkę. Więc oni mieli rację, że my tu jeszcze postoimy. Czy ja przejdę z tej strony? No przejdę jakoś.
Zaraz tam jakaś kładka pewnie będzie na naszą łódkę. Zobaczcie, ile jeszcze tych tuktuków. A te cięższe rzeczy cały czas tym dźwigiem tutaj rozładowują albo załadowują. Zaraz zobaczymy. O, wygląda na to, że chcą to ściągnąć, ale tutaj zrobiło się gęsto u nas na pokładzie. Same tuktuki. Marcin przyszedł i przyniósł wałówkę. Zupa była w woreczku, więc dobrze, że mamy nasze miski. To sobie ją przeleję. A co na drugie? A drugie jakąś pani powiedziałem wołowinę. Coś tam pani znalazła. Mówię, dobra, da pani tą wołowinę. Bo nie było mojego lomo soltado. Zaraz spróbuję tą zupę. A lomo pollo? Też nie było. Znaczy nie, saltado pollo. Ja zawsze to Też nazwę. nie było. O. A zupa wygląda jak rosołek. Ale zupa właśnie jest rosołem takim z wołowiny ponoć. Mhm. I dobra. Smacznego. O, jest nawet kość wołowa, żeberko. Drugie już Ale jest wołowinka. wyciągnięte. No, właśnie widzę, ja myślałam, że to żołądek tak z boku wyglądało, ale faktycznie to teraz tak patrzę. Kawał miękkiego mięcha. Ładnie wygląda. I co tam, jakieś warzywka masz? A ty płyniesz, kolego. Masakra. No, Ale dobre spociłeś się jedzenie. nieźle. No, gdzieś ty był dzisiaj? Długo cię nie było. A, moja droga, tam jest co robić. Ale byłeś w tym dalekim sklepie, czy nie? Też. Znaczy jakim O. dalekim? No tym, co mieliśmy, taki duży dosyć. Nie, no A, gdzie? no się tak myślałam. Ja tu się kręciłem w porcie. Aha, no dobra, smacznego. Dziękuję. Teraz pan do nas przyszedł chwilę i jeszcze innym panem porozmawialiśmy i powiedział, że około 6 będziemy wypływać, czyli już też nie 5 i nie 7 I nie wiem, trzecia. i nie 3. Już te wszystkie warianty były w sumie, bo powiedział, że jeszcze dojechały tuktuki, które trzeba zapakować, tuktuki, które wam w sumie pokazywałam. Co jeszcze najlepsze, że Marcin wcześniej wspomniał, że będziemy 2 noce płynąć, tak 3 Marcin? dni. 3 dni. 2 noce, 3 dni. A się okazało, że jednak jeszcze raz tyle. 4 noce, 5 dni. A zobaczymy ile też finalnie. Tak, bo tam ten strajk cały czas ktoś wspomina, że jest, więc no zobaczymy. No, z tym strajkiem nie wiadomo, no ale pan powiedział, że też szybciej niż 4 dni, to stąd się nie da dopłynąć tamto, dokąd chcemy dopłynąć. Także każdy tutaj w sumie mówi co innego. W ogóle dziwne, że nie ma informacji na ten temat takich jasnych, klarownych. I tak samo w internecie wczoraj przeszukałam i po hiszpańsku wpisywałam i to samo, co prawda? Tragedia. Po hiszpańsku powiedzieli mi, żebym poszła do biura, w którym dzisiaj był Marcin, więc przynajmniej taka jedna prawdziwa Ja informacja. nie byłem w biurze. A to To statek ta się łódka tak się tak nazywał. nazywała. Łódka. To była taka też informacja pół na pół. No właśnie, jakaś tam była, już jakiś ślad był, ale też nie do końca. Ciężko no. jest, ciężko. Takie informacje tutaj to po prostu trzeba przychodzić, pytać, a nawet jak będziecie pytać, to i tak nie bierzcie tego za No. pewnik. Dzisiaj wysiedliśmy z tuktuka, to już nas pan mówił, nie, na tą łódkę nie wsiadajcie. A my mówimy, Tak. Marcin był na tej łódce, nie? Czy coś się zmieniło, czy Tak, co? tu nie Także- odpływają, tam jedźcie do tamtego No. portu. Ale także numer, ja już taka mówię, że co jest? Nie mówię, dobra, idziemy tutaj na tą łódkę, Marcin pytał, to idziemy. Taka sztywna zasada, po prostu przychodźcie na łódki i pytajcie na łódkach kogoś, kto pracuje na tej łódce. Przeważnie kierownik siedzi przy jakimś biurku, który odbiera właśnie te wszystkie zamówienia i takie rzeczy i wtedy będziecie mieli chociaż powiedzmy 70%, bo ja też byłem na tej łódce i on mi mówi tak, 2 nocki i 3 dni. Okej, się okazuje, że to nieprawda, ale już jest wiadomo, że ta płynie, więc to jest sukces. Kierownik przyszedł po pieniądze, 120 peso płacimy za osobę tutaj. I kierownik znowu powiedział inaczej. Powiedział, że 3 nocki, 4 dni, a ten pan przed chwilą powiedział, jeszcze 1 nockę dołożył. Dobra, nieważne. Zobaczymy. Si, Tu się mówi promocjon, nombre. tak. nombre. Acá, por favor. Tak, no ale pan mówi, że nie Solo- ma co je. Nombre, apellido. Imię i nazwisko Marcin. Tak, i ja mówię do pana, że no właśnie, że no nie ma tutaj innych, zobaczcie, turystów. I mówię, no proszę pana, no to dla nas we dwójkę jakaś promocja, no ale pan się tylko z nas tutaj podśmiechuje. Mówię, nie no. Mari wypisuje też swój bilecik i będziemy płacić zaraz. U nas pokład taki, że tam na dole ja widzę tuktuki, a jak widzę tuktuki, to znaczy, że widzę ten pokład niżej. To cały tutaj w dziurach. To jest dobre. Jesteście gotowi? Patrzcie, jak to rozładowują. Cyk. No. I tutaj już samochód podjechał i będzie ładowany. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają kibelki na tej łajbie. Dziwne, są tylko 2, albo ja 2 znalazłem. Są zlewy, oczywiście nie ma żadnego mydła. No i tutaj jest kibel. No i na górze jest też prysznic. Jak będzie się chciało wam 2, to te 4-5 dni, no nie ma bata, będzie trzeba zrobić, przetrzymać tak długo, będzie mega ciężko. I przy takim załadunku też zdarzają się błędy. I tutaj paczka jakichś plastików spadła. Ale już kolega wyciąga. Pan dostał zjebkę niestety od kierownika tutaj. Nie No, wygląda to zdarza ciekawie. się, zdarza się. Zdarza No tam- się, no oczywiście, że zdarza, tym bardziej, że bardzo trudno tutaj mają wejść. Cały czas na kolanach ugiętych wchodzą, zamiast podnieść tą plantegę trochę wyżej. No ale on po prostu przerzucał gdzieś to i mu to no wypadło. No. Teraz ktoś zje sobie danie, bo to takie plastiki do jedzenia mi się wydaje, z rzeką z Amazonki. Kolejna łajba wpływa, ale ta, zobaczcie, samochody, tutaj nawet bus jakiś tam załadowany.
Julio Cezar, jak dobrze czytam, Juliusz Cezar, tak się nazywa ta barka. I już zdajecie sobie sprawę, kto będzie te wszystkie pustaki rozładowywał. Szefowa się tutaj o mnie trochę obawia, ale ja jeszcze wychodzę, moja droga. Ciao! Na luzaku jeszcze dopiero tuktuki rozładowują. To też nie będzie jakaś długa czynność. To widzę, że to tak po prostu szybko idzie. Zobaczcie, tutaj już 3 rozładowane tuktuki. Oni je tutaj ustawiają. Część też ląduje w takich skrzynkach. Tutaj widzę też połowa ciężarówki załadowana. A co to jest? Czosnek, patrzcie. Czosnek, sam czosnek. Ilu chłopaków tutaj pracuje? Sporo. Piękna sprawa. Buenos dias. Jeszcze spójrzcie, jaką furą to wożą. Obstawiam, że to jest jakiś stary Chevrolet albo jakiś Ford. Pan mnie poprawił, mówi, że to Dodge 74. Pan nawet mówi. To ktoś tutaj widać, że pan się zna. Gracias. Kolejne jadą, ale czy u nas jest jeszcze miejsce, żeby to załadować? Oj, tutaj więcej tego jest. Zobaczcie, jakie tutaj imprezki. Światełka porobione. I takich barów tutaj jest sporo na tej całej trasie. Po jednej i po drugiej stronie. No sporo też marynarzy do zabawienia. Biorę jeszcze popcorn na drogę. O proszę, tutaj załadowany kolejny samochód jedzie. Popcorn. Taki woreczek popcornu kosztuje 1 sola, czyli złotówkę. Wow, zaczęło padać, ale zobaczcie, jaka piękna tęcza. Zrobiono takiej, to dawno nie widziałam, że jest cała po prostu. Zajęłam się tęczą, a teraz widzę, że tutaj już zaczęło nam kapać na jeden hamak. Więc muszę go jak najszybciej przewiesić. Ładnie się nam rozkładało. A tęcza, mam wrażenie, że coraz bardziej wyraźna się robi. Słońce świeci i deszcz pada. Na pierwszy dzień na kolację, moi drodzy, biorę frytki podwójnie smażone. Pani już tam raz usmażyła. Zobaczcie, tam też są kurczaki przygotowane, bo oni tutaj robią to wszystko z kurczakiem. No i taką porcję biorę za 10 zł. Fryty już gotowe. Patrzcie, jak wyglądają. Tak, oczywiście trochę soli. Trzeba to jeszcze będzie wymieszać. Señor, por favor, más sal? Sí, gracias. A, Mari też lubi więcej soli, ja też. O, teraz to lekko przesadził, ale dobra. Przyszła szefowa i mówi, co tak mało frytek załadowałeś za tą dychę, i naładowała jeszcze jedno takie pudełko, więc dobra, superancko. O co tutaj chodzi? Słońce świeci, tęcza piękna na niebie, a mi deszcz pada. Właśnie jak mam iść z powrotem na barkę. My siedzimy w miejscu, gdzie nie ma właśnie tych zasłon, tam już pan zasłon, tej planteki po prostu. Tam gdzie była, no to pan to przyszedł i zasłonił. O, u nas zobaczcie, co tu się stało. Woda czy tak zacina ten deszcz, że aż tutaj pod nasze rzeczy doszło. Także ja już jeden hamak przewiesiłam, teraz czas na drugi, no i czekam na Marcina, podobno już wracam. Ale jakie piękne światło teraz tam. Wystarczy, że trochę popada i te drogi tutaj nieźle zajechane od razu. Jestem już w porcie i patrzcie, jaka tęcza, zobaczcie, wychodzi z dżungli. Do góry idzie. A wiecie, dlaczego tęcza ma taki kształt i zawsze taki sam? No dobra, zostawię to dla was. Przy porcie jest jeszcze taki sklepik. No podstawowe rzeczy, jakieś piwo, kole. O, pani też, właśnie ktoś tutaj kupuje Inka Cola, bo to popularne, to taka nasza orężada Helena. I patrzcie tutaj, nie? To tak wygląda sobie wszystko na luzie. Nikogo tutaj nie obchodzi, że tu nie ma jakichś tynków, że to wygląda w taki sposób inny. Nie uwierzycie, co się stało. Nie przewiązałam jednak tego hamaka, a siedziałam na nim, klepą na ziemię. Aż tam z przodu wszyscy podnieśli głowę, zaczęli klaskać i się śmiać głośno. No nic, Marcin już wraca, tak jak mówiłam, więc poczekam i niech on zawiąże. Co prawda to były jego marynarskie węzły, chciałam przypomnieć. Uwielbiam te kolory. Nie wiem, jakie wy lubicie, ale też możecie dać znać, jakie lubicie kolory. Uwielbiam kolory, jak idzie burza albo są takie chmury właśnie i jeszcze gdzieś tam z tyłu świeci słońce, bo te kolory nabierają takiej głębi. Zresztą zobaczcie, przecież tutaj nie ma żadnych filtrów. Z tyłu zielony piękny, niebieski. Te barki, one są stare, ale one wyglądają no przepięknie. W tą stronę właśnie słońce z tamtej strony zachodzi, więc te kolory są już trochę inne, bardziej ciemne, ale to wszystko tak wygląda pięknie, no to są moje ulubione barwy. A i też ulubiona pora, żeby nagrywać, w sensie dla kolorów. A ja już wchodzę na swoją barkę, taka decha stoi teraz, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wszystkie te tuktuki poszły pod pokład. To bym skłamał, jakbym powiedział, ale poszły, no właśnie, a w sumie pod pokład, pod nasz pokład, bo my jesteśmy wyżej, więc pod pokład, ale właśnie tam są zapakowane i nawet tam jest wózek widłowy, więc oni tutaj mają takie ciężkie towary.
Później tam zajdę, pozaglądam, albo i nawet jutro, bo mamy kilka dni, jak będzie też widniej bardziej, więc zobaczymy. Ale tam jeszcze sporo miejsca jest. Jestem już na górnym pokładzie, plandyki już tutaj trochę pozasłaniane i Marika mówi, że tutaj musiała trochę nas przenieść, bo zaczęło zalewać. No i spadłam z hamaka. Marika, irytowało mnie, że śpisz na tym gównianym hamaku, który sobie sama wybrałaś. Ja podjąłem decyzję, że ja to ogarnę za ciebie i postanowię, że wyśpisz się dużo lepiej niż wyspałaś się ostatnio. Dziękuję. Mam nadzieję, że ci się spodoba kolor ciemny. No ciemny, Ciemny kolor właśnie po to, żeby się nie ubrudził za bardzo. tak właśnie pomyślałam. Zaraz go No rozłożymy. dobra. Super, a zobacz co teraz tutaj przyjechało, przypłynęło. Eduardo 9 i zobacz jakie ma pokłady. Na dole ludzie są na hamakach, na górnym jest wyższy Aha. i na dole jest tylko cargo. Więc jakbyście tutaj byli, bo on też odjeżdża, to pytajcie Ale może też- o 9. Tak, to też ten sam kierunek. Tak, ten sam, dlatego... Ale on tu pewnie postoi z dzień. No tak, Przynajmniej. ale mówię, no jak ktoś by był, no to wydaje mi się, że ta łódka wygląda lepiej. Na górze, na dole, jakby, a u nas samo cargo jest na dole, a tam mają jeszcze... No bo jeszcze nie załadowali, teraz załadują. W tą stronę może. No. No Mari, dawaj, rozłóż go, no. To ci powiem jak king size łóżko. O. Właśnie brakuje mi, zobacz, rąk, żeby go całego... No właśnie. Czyli ma... Czekajcie, chyba to jest tak, jak się, że ręce rozłoży, to że ma się tyle samo co wzrostu, czyli ma więcej Wziąłem- niż 1,60 m. Wziąłem największy jaki był. Mam dość twojego marudzenia, że się nie wysypiasz. Tam marudzenia, no. Nie marudziłam ci bez przesady. No tak, No. no ale niewygodnie było, sam wiem, bo no No tamten nie. to w ogóle nie nadawał się. Tak, niewygodnie, choć dzisiaj jak był bardziej napięty, ale to do siedzenia chyba tak do relaksu, ale Będziemy do spania... mieli 3. No. Jeden dzienny i 2 nocne. I próba. Trochę się boję po tym ostatnim. O, trzyma, moje węzły trzymają, nie wiem co tam się działo, ale trzeba by było go chyba jeszcze inaczej Ojej, no to przecież to jest jak w łóżku, patrzcie. Przecież tutaj to ma Mariki nie widać. Będziesz ze mną dzisiaj spał. A połóż się na wprost, tak w sensie całkiem na wprost, na hamaku tak o, tak żeby można było przykryć cię. No normalnie. nie, że tak. Tutaj nogi, no. I na środek przesuń się i teraz się, Oj. i teraz się przykryj. Z jednej, o, O, tylko trochę śmierdzi, ale taki może kokon. wywietrzeje, no, ale to kurczę i nawet do spania lepiej, żeby nie No zawiewało. pewnie, że tak, o. Bo tamten mój to był faktycznie za krótki. Ale fajnie, dziękuję. Marcin mówi, że tam ta łódka fajniejsza, podpytaliśmy i któryś z panów powiedział, że dzisiaj tak samo odpływa. No i mi też bardziej się tam ta łódka podoba, ale nie o tym. Znaczy, Marcin mówi, że bardziej dla pasażerów jest, bo i muzyczka i coś. Ja mówię, muzyczka to chyba u nas gra. I wiecie co? Jak wcześniej przechodziłam przez kuchnię i zapytałam pana, to on mi machał ręką, że i pokazywał na kogoś innego. I tak mówię, trochę dziwne, że nawet Michalo nie powiedział, w sensie Ola czy cokolwiek. I z drugim się dogadałam, ale jeszcze co zauważyliśmy, że wtyczki tutaj są takie jak w Brazylii. Ja wcześniej do Marcina się zaśmiałam, że to brazylijska łódź. I później leciała moja ulubiona brazylijska piosenka. Więc podejrzewam, że ludzie na kuchni są w ogóle z Brazylii. I łódź tak samo jest z Brazylii, tylko po Eduardo też mi się wydaje, to imię z prostu... Brazylii. A z Brazylii, zresztą znamy jednego Eduarda Tak, w Brazylii. więc No. no może tak być, że tu Eduardo to brazylijska jakaś firma. No bo wtyczki, dlaczego w Peru mieliby mieć wtyczki brazylijskie? Aczkolwiek tu montują na takie europejskie i brazylijskie w hotelach też. No tak, ale tutaj nie ma na przykład, nie? Są na te brazylijskie. W kuchni Czy brazylijska tu nie ma muzyka. europejskiej? Nie, no normalnie na ten jest. Okej, no to może tak być, że ta po prostu łódka brazylijska. No ciekawe, muszę podpytać reszty załogi skąd są. To patrzcie na to! Muzyka leci, a nasz kucharz imprezkę ma! Ola! Bierzemy się za jedzenie tych frytek, co kupiłem. Pani, co już wam wspomniałem, naładowała więcej, więc Marika ma swoją porcję, ja mam swoją. Tu odpalili światła, więc... A, to jeszcze jedno Eduardo odpalił światła, ale to źle widać teraz. Także, ale tutaj też się nic nie dzieje, nie ładują tego Eduarda. Oni powiedzieli, że za pół godziny odpływają. Miała być 15, jest już po 18 i już te schody zniknęły tutaj. To na tyle, ale widzę, że to jest nie koniec, bo patrzcie, co tutaj się jeszcze dzieje. Pozwólcie, że zejdę po tych schodach, bo mam śliskie klapki, więc powoli. Busa załadowali. Ciężarówka wjechała tutaj, patrzcie. Mają ten wózek widłowy. Załadowali też jakiegoś Hyundai'a tutaj na blachach peruwiańskich. O kurczę, ślisko jest tutaj, to strasznie. Ale co jeszcze lepsze? O, dobra, ja wam pokażę. Co jeszcze lepsze? No dobra, dajmy mu chwilę, niech on się tu wykręci. Co jeszcze lepsze? Przyjechał jeszcze jeden samochód z tuk-tukami, więc my na pewno nie wyruszymy o tej godzinie, o której planowaliśmy. Tutaj jakaś koparka teraz coś wiezie, patrzcie.
coś będzie potrzebne i nie no, ja nie wierzę, no patrzcie. No dobra, pokażę wam najpierw tak, koparka wjeżdża taką platformą, no ta platforma też musi być wytrzymała na naszą barkę. Czy barka nasza się trochę ugnie? O, nasza barka już stoi na brzegu tam, więc dla niej też nie problem. A co najlepsze, że ten podjazd tutaj, nie wiem czy będziecie teraz widzieć, ten dźwig tutaj przyniósł po to, żeby można było wyciskać właśnie na koniec te cięższe towary, czyli samochody, właśnie takie rzeczy, które nie wjadą po tych, albo nie da się wnieść po tych kładkach. Patrzcie, ten już wyjeżdża, od razu dźwig, nie wiem czy jeszcze zobaczycie, od razu dźwig zabiera tą kładkę, po której one mogły sobie wjeżdżać tutaj elegancko, bez żadnych problemów. W ogóle tutaj ci, co operują tym dźwigiem, no to też zawsze są tutaj ludzie, którzy jakby dbają na powierzchni ziemi o to, żeby to wszystko się odbywało normalnie i bezpiecznie. A tutaj już ładują te tuk-tuki, więc ja myślę, że to jeszcze z godzina albo dwie przynajmniej. Więc ja jeszcze wracam na naszą barkę i zaraz coś wymyślę. Miałem to zrobić jutro, ale wejdę jeszcze tutaj na ten pokład, gdzie ładują to wszystko. O matko boska, bym się wywrócił. I pokażę wam, jak to wygląda. Światła nie ma dużo, ale kurczę, tutaj większość to są w ogóle sprzęt. Tuk-tuki, tutaj kolega sobie odpoczywa na wózku widłowym, też tak w Anglii odpoczywałem. Oczywiście ganiali nas, ale coś tam się dało zawsze obskubać z czasu. Ale tutaj są tuk-tuki, patrzcie, to cały pokład to są w ogóle tuk-tuki. Z jednej z drugiej, nie wiem co tutaj jest, zapakowane, zafoliowane. A, tu jeszcze jest rozładunek, to nie tylko, że je ładują, ale jeszcze jest rozładunek. Ale pokład ogromny, wam powiem, w porównaniu do tych łódek, które my wcześniej tam pływaliśmy, no to ta jest największa. I co tam jest? Zaraz zobaczymy. Maszynownia pewnie, silniki. Dwa ogromne silniki obstawiam. No tak, tu jest jeden, nie wiem czy będzie słychać, bo one są dość głośne, zaraz zobaczymy. Jeden ogromny silnik, o, tutaj drugi. Tam kolega z maszynowni obsługuje pewnie to wszystko. Tutaj drugi silnik. Pozdrawiam mojego brata. Brat też zna takie klimaty, wie o co chodzi. Dobra, wracam na górny pokład. A jeszcze właśnie chłopaki rozładowują końcówkę tego, co tutaj zostało. Więc no nie, no oni nawet nie dadzą rady, to tak się wydaje tylko, że mało, ale zanim oni to wszystko wyniosą, patrzcie, po cztery kartony, nie wiem co to jest, jakieś oleje, na pewno mało nie waży. Może uda się gdzieś zobaczyć, ile to waży, może pomożecie, jakieś kilogramy zobaczycie. No nie udało mi się zobaczyć, no lekkie na pewno nie jest, może tutaj coś się uda. Kilogramy, 30 stopni, no nie wiem, no na szybkości nie zobaczyłem. Dobra, rozładują i mam nadzieję, że będziemy płynąć. A tak ładują te tuk-tuki. Szybko idzie, już połowa, nawet więcej ciężarówki rozładowana. Teraz pytanie do osób z Rokosowa. Pamiętacie, jak kiedyś u pana Romana się brało piwo na butelki takie, bo lał z nalewaka i już zamykał, ale można było wziąć na butelki. Także biorę takie 3 piwa w butelkę, najlepsze wyjście. Powiem wam, że nie jest łatwo w tych warunkach, więc trzeba sobie jakoś radzić. No tutaj widzę lekki błąd, ale dobra, zaraz będzie cała butelka. Będę musiał pianę spijać, bo jednak te piwo troszeczkę się spieniło. Wyrobiłem się z czasem, rozładowane tuk-tuki. Ja wchodzę na kładkę i ja już mam nadzieję, że będziemy płynąć, bo ta łódka, która stała obok nas, płynie w ogóle w tym samym kierunku. I w ogóle nazywa się tak samo, tylko ma numerek inny, więc podejrzewam, że ta sama firma, no i właśnie wypłynęła w tym samym kierunku, więc oni pewnie dopłyną szybciej, aczkolwiek my jesteśmy załadowani tutaj, no żebym powiedział pod korek, to bym trochę przesadził, ale jesteśmy już sporo załadowani, a oni w ogóle nie byli załadowani, więc podejrzewam, że oni będą więcej towaru zbierać po drodze. Ostatni sprzęt ląduje, uznajmy, że pod pokład, więc tak, za chwilę będziemy ruszać. Tak mam nadzieję. Pamiętajcie, że na łajbie jest zawsze najlepiej i kucharza najlepiej znać, bo kucharz zawsze nakarmi dobrze, a tutaj niezła impreza u nas w kuchni. Ale jeść nie dają, tylko sprzątają. Nie ma jedzenia dzisiaj. Powiem wam, że to już jest wyższy level hamakowania, patrzcie. Kolega trzyma sztywną rękę tutaj i nadal ogląda coś tam, ale teraz się przebudził. TikToka pewnie oglądał kolega, czy nie? No pewnie, jakieś głupoty i zasnął. Też tak mam czasami. Widzicie tam ten statek, który wychodzi właśnie z portu? No to ten jest Eduardo obok nas, co stał wcześniej, który miał też płynąć w tym samym kierunku i on wychodzi. I mi się wydaje, że my też wychodzimy z portu, bo stoimy już krzywo. Staliśmy prosto do tej łódki, więc ona stoi nadal prosto, więc my wychodzimy. Ja idę to sprawdzić. Marika tutaj się leżakuje, a ja zaraz zobaczę, jak to wygląda z przodu. Jednak nie wypływamy, bo jeszcze jest jakiś rozładunek. Chłopaki tutaj coś noszą. Po prostu zmieniliśmy pozycję tak bardziej na bok, bo staliśmy bardziej prosto przy tej barce,
a teraz gdzieś tam kapitan postanowił, że staniemy z boku. Kapitan to sobie chyba pogrywa z tymi chłopakami, co tutaj to jeszcze wynoszą, bo już robi taki kąt, już tutaj naprawdę odstajemy od tej barki. Jeszcze przed chwilą tu... O, nie wiem czy słyszycie? Dźwięki, kapitan daje dźwięki po to, żeby ludzie, którzy ostatni mają wsiąść, żeby wiedzieli, że mają wsiąść. Także nawet głośniejsze silniki słychać, więc... A nie, jeszcze podpływa bliżej. Jeszcze coś trzeba rozładować albo załadować. Jeszcze tam ludzie machają. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę. Odpływamy. Miała być 15, jest 19:05. O, jeszcze uderzyliśmy w barkę. Śmieją się tutaj z kapitana, że kapitan przywalił, ale tak, odpływamy oficjalnie 19:05. Halo kapitanie, bo my tu niebezpiecznie zbliżamy się do innej barki, też z twojej firmy, też Eduardo, tylko 2. I czy będzie zderzenie? Coś mi się wydaje, że jest trajektoria zderzenia i obszorujemy zaraz im. O, właśnie, obszorowaliśmy im burtę, ale jak widać to nie ma problemu, po prostu się odbiliśmy. No i dobra, patrzcie, tutaj już nawet widać, że odpływamy od brzegu, ale emocje. Przypomniał mi się moment 1,5 roku temu, odpływaliśmy dosłownie, no nie wiem, no nie chcę skłamać, ale 200 metrów w lewo z portu obok i właśnie takie same emocje tutaj były, że to było pierwszy raz, wiecie, a teraz troszeczkę inaczej, ale też podobne, po prostu w końcu ruszamy. I oczywiście ta łajba ma więcej teraz miejsca, żeby tutaj już wbić po prostu na ten piasek, bo tak to stała wcześniej tutaj, przybita do tej barki, gdzie jest ten dźwig, a teraz sobie po prostu rozładuje te wszystkie rzeczy, które można znieść już tak ręcznie. Trochę zimno nam się tutaj zrobiło, zaczął wiać wiatr, więc zmieniamy miejscówkę z tej, przenosimy nasze manatki tam właśnie pod drzewa. Najlepiej to ma tam pan za nami jeszcze, bo tam to już w ogóle prawie nie czuć tego wiatru, no ale tu gdzie będziemy, to wydaje mi się, że już też będzie ok. Tam jest okej, no. Tutaj wieje. Przenieśliśmy już nasze wszystkie rzeczy. Szefowa już jest rozłożona w hamaku. O, pozdrawia. Jestem! To od razu lepiej wygląda w tym nowym hamaku, powiem wam, bo ten mały, co sobie sama kupiła, no to mówię wam, plecy bolały i była taka zgięta, a ten to jak w łóżku prawdziwym. Idę z tej strony, patrzcie. Nawet jej nóg nie widać. Mari ma 1,60 m parę, ale patrzcie. Leży cała w hamaku, rozwalona jak żaba. Oj, fajnie, przyjemnie, bo tam faktycznie było jakieś napięcie na środku, Tak. a w tym hamaku w ogóle tego nie czuć. I tam było takie, że ciągnęło po całej linii, akurat jak kręgosłup, jak się leżało. Tak, po prostu tu napięte było cały czas przez środek, Tak. a teraz jest ok. Śpimy przy jakichś kołkach drewnianych. Też nam tutaj nie wieje, bo tutaj kolega porozwieszał nawet tam dalej te plandeki, więc przenieśliśmy się, ale później się przeniesiemy, mi się wydaje rano, tam gdzie nie będzie plandek, żeby zwiedzać sobie ładnie i oglądać. Tak, zwiedzać to po pierwsze, a po drugie tu jest taka patelnia od blachy w ciągu Tak. dnia. Jest gorąco, po prostu dzisiaj to tak parzyło, że tam jajka można by było robić sadzone, a znowu tam było przyjemnie taki przestrzeń wiaterek, więc w ciągu dnia tam, a znowu wieczorami zimno, wietrznie, ja to już widzicie, leginsy przykryta, bluza i jeszcze myślałam, żeby kołdrę wyciągnąć, także kołdrę. Kurtkę, żeby się nakryć jeszcze. Moje węzły są tak uniwersalne, że możemy je po prostu zmieniać, kiedy chcemy, moja droga. No, mam nadzieję, że w nocy tak nie walnę jak wcześniej. Zajadamy popcorn i oglądamy do tego Netflixa. Internet jeszcze nam działa, także wieczór udany, romantico bym powiedziała. Zadbałem o to, żeby był popcorn na łajbie, moja droga. No, zdziwiłeś mnie. Kolejna niespodzianka w dzisiejszym dniu. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. U nas raptem 22, jeszcze nie ma, ale my się szykujemy do spania. Jeszcze będziemy sobie coś tam oglądać na Netflixie, ale z Wami już się żegnamy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i chciałem powiedzieć do zobaczenia, ale nie. Marika może powiedzieć do zobaczenia? Do zobaczenia. Tak, a ja się z Wami jeszcze też pożegnam osobno. Chciałem powiedzieć od razu wielkie dzięki za dzisiaj, ale nie, tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie by było na takiej barce, na takiej łajbie, żebyśmy popłynęli bliskimi znajomymi, powiedzmy w 10 osób, a nawet nie bliskimi, może kimś, kto chciałby czymś takim popłynąć. 10 osób, wyobrażacie sobie, co by to było? Dobra impreza, byśmy coś się napili, byśmy coś dobrze zjedli, no i myślę, że wspomnienia byłyby piękne na takiej podróży, także gdzieś mi się urodziło coś w głowie takiego, żeby coś takiego stworzyć, niekomercyjnego, po prostu przeżyć coś takiego, nawet z rodziną, jakby ktoś z rodziny może chciał bardziej, przepłynąć sobie taką Amazonką. Dajcie znać, co o tym myślicie, a na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!